Na czym opiera się prawdziwa natura wszechświata, o której nie powie ci żaden fizyk ani popularyzator nauki? Dlaczego ludzki mózg jest kompletnie niekompetentny lub nawet bezlitośnie głupi? Tego wszystkiego dowiesz się z tego filmu. Opowiem wam o problemach nierozwiązywalnych z punktu widzenia nauki. O czym musisz wiedzieć na początek? Na początek musisz wiedzieć, że prawdziwa struktura wszechświata jest stosunkowo przerażająca. Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, używając żargonu fizyków, scenę wydarzeń opuści. Jak państwo zauważyli, nikt i nic nie przetrwa. Dlatego wszelka walka o przetrwanie, będąca pochodem ludzkiej cywilizacji od zarania dziejów, traci kompletnie na swym znaczeniu. Skupmy się teraz na pojęciu szybkości reakcji mózgu. Jak donosi popularyzator nauki Kacper Pitała, mózg podejmuje decyzję z szybkością 100 milisekund, by ostrzec nas przed zagrożeniem, jak choćby w tej sytuacji, gdy nadepniemy bosą stopą na klocek leżący na ziemi. Reakcja mózgu jest błyskawiczna, żeby nie powiedzieć automatyczna, gdy zagrożone jest przetrwanie. Jak to się jednak dzieje, że ten sam błyskotliwie działający mózg nie przestrzega nas przed zagrożeniem w wielu innych przypadkach dotyczących naszego życia, jakby był kompletnie niekompetentny lub bezlitośnie głupi? Ludzka aktywność przyczyniła się już do totalnych zniszczeń na Ziemi i zmian klimatycznych. Walczymy ze skutkami tej aktywności, ale jesteśmy bezsilni. Jak to się dzieje, że ten błyskawicznie działający mózg nie ostrzega nas w porę przed zagrożeniem, które może wystąpić w przyszłości? Jak to się dzieje dalej, że niszczymy sobie życie, tworząc tragiczne związki partnerskie? Wiek XXI to krajobraz patetycznego marnotrawienia miłości, płodząc do tego jeszcze bardziej od nas zrozpaczone potomstwo. I to wszystko dokonało się przy aprobacie mózgu, który, gdy zadamy mu pytanie, to przecież nie odpowie, ale dlaczego milczał wówczas, gdy sprowadzaliśmy na siebie kłopoty? Dlaczego też podjął natychmiastową reakcję, uważając, że naszemu przetrwaniu zagraża klocek leżący na podłodze? Wielu ludzi powie po prostu, że woleliby, aby to, co tragiczne, nie wydarzyło się, ale niestety to już się stało. Dlaczego mózg ludzki nie zareagował w porę i nie przestrzegł przed nadchodzącym zagrożeniem? Co jest przyczyną dysfunkcji mózgu? Przecież mózg nie może działać przeciwko sobie, a jednak działa i to bezwzględnie. Jak powiedzieliśmy we wstępie, nic i nikt nie przetrwa. Ludzkie ja zostaje zdegradowane przez wszechświat. Ale to właśnie ja, ludzkie ja, walczy zaciekle o przetrwanie, nie rozumiejąc istoty wszechświata. Reaguje zatem na wszystko, co mu bezpośrednio zagraża, czyli na przemoc twardą, której symboliką jest ów wspomniany wcześniej klocek, gdyż to grozi utratą ja.
Natomiast pozwala sobie na totalną ignorancję i nie rozpoznaje zagrożenia w każdej sytuacji, gdy dostaje możliwość i pozorną gwarancję utrzymania się przy życiu. O jakich sytuacjach mówimy? O podboju, o wyzysku ludzi, o wyzysku planety na potrzeby przetrwania, o potrzebie przywłaszczenia i dominacji, o konsumeryzmie, mającym podnieść wartość jednostki lub intelektualnym materializmie. A wreszcie o takich sytuacjach, gdy człowiek przyciąga do siebie swoje własne oblicze, tworząc tragiczne związki partnerskie. Żeby przetrwać, czyli uratować swoje ja, trzeba w drugim człowieku zobaczyć siebie, aby następnie po ujrzeniu własnej brzydoty odczuwać nienawiść, lecz nie do siebie, choć na początku odczuwał pożądanie. Pożądanie przerodziło się w nienawiść, związek upadł, obrócił się w niwecz, a mózg nie rozpoznał zagrożenia, nie gwarantując tym samym przetrwania. Mózg nie rozpoznał zagrożenia, bo jest to organ racjonalny, zaś wszechświat działa na prawach diametralnie odmiennych. Racjonalne dla wszechświata jest to, co jest irracjonalne. Na końcu ewolucyjnego postępu zmienia się bowiem paradygmat. Traci na znaczeniu walka o przetrwanie, a zyskuje walka o dojrzewanie w miłości, czyli umieranie. Powiedzielibyśmy inaczej, że chodzi o śmierć ja. Czym jest śmierć ja? To przede wszystkim rezygnacja z władzy i walki. Z walki o przetrwanie. To otwarcie siebie samego na doświadczenie najwyższego ze stanów oświecenia, dojrzewania w miłości poprzez śmierć ja, rezygnacja z kalkulacji. Mózg to organ racjonalny, tylko kalkuluje. Żeby przetrwać, musi czynić zło na zewnątrz, tym samym zło moralne, mające służyć postępowi. Wraca, zatacza koło i upomina człowieka. To racjonalny mózg wywołuje konflikty i zbrodnie, walcząc zaciekle o życie, które nie zostało dla nas przewidziane. Mózg pada ofiarą swojej własnej zachłanności. Gary Becker dostał Nagrodę Nobla z ekonomii w roku 1992, gdyż wykazał, iż ludzie kalkulują, ale kalkulują na własną zgubę, czego pokłosiem będzie zawsze jakaś dziejowa tragedia i powstanie szeregu chorób, typu wylew, nowotwór, gdyż żyjemy w środowisku, które jest dla nas szkodliwe, o czym nam wszechświat cały czas przypomina. Wolna wola, czyli idea, to program do obsługi ludzkiej wolności. To wreszcie zwrócenie się przeciwko sobie. Wówczas człowiek dojrzewa w prawdzie i nie przyciąga do siebie swojego własnego oblicza. Jak to było mówione wcześniej, gdyż zło się przyciąga, ale otwiera się na to, co jest ukryte, niedostrzeżone, poszerza swoje zdolności poznawcze, odziera miłość ze złudzeń. To jedyny ratunek dla człowieka, inaczej wszechświat będzie go uczył, wywołując upadek, ale człowiek jest nazbyt zakochany w sobie, aby pojąć, co wszechświat ma mu do powiedzenia.
Nauka nie może rozwiązać żadnego ludzkiego problemu, gdyż służy do opisu świata zewnętrznego, a więc odda w ręce człowieka jedynie racjonalne stanowisko. A skoro nic nie przetrwa, nikomu się nie przysłuży, gdyż człowiek będzie szukał wolności na wszelkie możliwe sposoby własnego szaleństwa, co widzimy dziś szczególnie wyraźniej, gdyż problem wolności jest wyborem swojej własnej śmierci, o której tutaj mówiliśmy. To droga do ludzkiej genialności. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej na omawiany temat, to zapraszam Cię do śledzenia enigmatycznego programu, który prowadzę na kanale Króla Pustkowia 1111 prawd człowieka wolnego od złudzeń, a także do zapoznania się z moją książką Raj Utracony. Te materiały są podlinkowane w opisie. O czym powinieneś pamiętać na koniec? Na koniec powinieneś pamiętać, że zło się przyciąga, a dobro pozostaje w dystansie, gdyż prawda jest zawsze w trakcie powstawania. Do usłyszenia.